Dla Żydów, czemu należy zajmować się, robić pochówki żydowskie i zostać pochowany na żydowskim cmentarzu, ale to jest temat, który można o tym słuchać jeden raz. I całe życie powinniśmy też wiedzieć nie tylko jak umrzeć, też jak żyć. Więc temat, który dla polskich Żydów na pewno jest tematem, ale też, dobry wieczór, ale też dla Żydzi na całym świecie jest taki temat to be a proud Jew. Bo są osoby, które mają komplikacje, kompleksów, mają najpierw jestem Polakiem, najpierw Żydem, czy w ogóle Żydem, kiedy jest święto, albo kiedy jestem w synagodze. I niektóre osoby mogą nie rozumieć, skąd w ogóle przychodzi taki problem. Na pewno osoby, które urodzili w moich latach i w Izraelu nie rozumieją, nie wiedzą, że jest taki temat. Osoby w Polsce wiedzą, o co chodzi i na całym świecie niestety po zamachu terrorystycznym w Simchat Torah już wiele osób wie, że to po prostu czasami wygląda na to, że to nie warto, nie opłaca, przeszkadza w różne sposoby. To warto dzisiaj ruszyć ten temat, więc posłuchamy. I don't know what you said, but thank you. But as you are wearing kippah, you look like a believer. Thank you very much, Rabbi. General, he said that you were talking about how to be a proud Jew. Yeah? Oh, why to be proud Jew? Thank you very much, everyone, for coming. It's nice to be here with you. Dziękuję wszystkim za przybycie. To przyjemność być tu dzisiaj z Państwem. Few words about me. Kilka słów o mnie. My name is Doron Kornbluth, and I'm born and raised in Montreal, Canada. Urodziłem się i wychowałem w Montrealu w Kanadzie. When I graduated university, I moved to Israel. Kiedy skończyłem uniwersytet, przeniosłem się do Izraela. I've been living in Israel for over 30 years now. I mieszkam już w Izraelu od ponad 30 lat. I married an American girl. Our kids are all born in Israel. Ożeniłem się z dziewczyną z Ameryki i nasze dzieci wyrosły w Izraelu. I have 2 kids in the army right now. Obecnie 2 moich dzieci jest w wojsku. And people like me, ludzie jak ja, meaning people who grew up in Canada, United States, in the 1970s, 1980s, 1990s. Mam na myśli ludzi, którzy wychowali się w Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych w latach 70., 80. i 90. Have been going through in the last year and a half przez ostatnie 1,5 roku an existential crisis. Przechodzą kryzys egzystencjalny. This is not talked about a lot, but it is happening. Nie mówi się o tym szczególnie głośno, ale to się dzieje. For people who grew up very religious and always knew who they were and why they were doing what they're doing, I don't think there's been a crisis lately. Dla osób, które urodziły się jako bardzo religijne i zawsze wiedziały, co robią i dlaczego to robią, wydaje mi się, że nie było takiego kryzysu. But for millions of us, ale dla milionów z nas, who grew up Jewish, a little bit traditional, którzy wyrośli jako Żydzi, tak trochę tradycyjni, and I didn't always dress this way. I którzy, ja osobiście nie zawsze ubieram się tak jak dzisiaj. So for millions of people in North America, the last year and a half has been very challenging. Więc dla milionów ludzi w Ameryce Północnej ostatnie 1,5 roku było ogromnym wyzwaniem. In some ways, w niektórych kwestiach, and I don't want to exaggerate it, i nie chciałbym przesadzać, but in some ways, the reaction to October 7th was worse than October 7th. Ale w niektórych aspektach reakcja na wydarzenia 7 października była gorsza niż same wydarzenia 7 października. Only in some ways. Oczywiście tylko w niektórych aspektach.
I'm not downplaying the murder and the horror and the hostages. I absolutnie nie chcę umniejszać wszystkich okropnych rzeczy, które się wydarzyły i sytuacji zakładników i tego wszystkiego. My oldest son just finished his 350th day in the army since October 7th. Mój najstarszy syn właśnie skończył swój 350 dzień w armii od czasu 7 października. He is supposed to be an engineering student. He's not a full-time soldier. Powinien w tej chwili odbywać studia inżynierskie. Nie planował bycia pełnoskalowym żołnierzem. I'm pointing out that what's happened is very close to me. Chciałbym przez to podkreślić, że to, co się dzieje, jest bardzo bliskie mnie osobiście. But if you are a person that is involved in the Western world, Ale jeśli jesteście Państwo osobą, która jest zaangażowana w świecie zachodnim, if you have a university education, jeśli macie ukończone studia uniwersyteckie, and I do, tak jak ja, if you have non-Jewish friends jeśli macie przyjaciół nieżydów or non-Jewish family, lub nieżydowską rodzinę, and I do, a ja na przykład mam, then the reaction that the world has had to October 7th has been traumatic. to reakcja świata na 7 października jest traumatyczna. And I want to spend a few minutes tonight I chciałbym poświęcić dzisiaj kilka minut, getting back to basics. żebyśmy powrócili do podstaw. Why is this Jewish stuff important? Dlaczego te żydowskie sprawy są tak ważne? In my life, W moim życiu, and I'm a 55-year-old Canadian who moved to Israel, a jestem 55-letnim Kanadyjczykiem, który przeniósł się do Izraela, I don't know how much applies here in Poland. I don't know. nie wiem, na ile jest to adekwatne, relevantne tutaj w Polsce. I spoke here once, Rabbi, how many years ago? 8 or 10? Rozmawiałem z I'm not an expert on Polish life, so I don't know. 10 lat temu. Ja nie jestem ekspertem od życia w Polsce, więc trudno jest mi to oceniać. But in my life, Ale w moim życiu, in North America, w Ameryce Północnej, until October 7th, do 7 października, there was almost no price to pay for being Jewish. w zasadzie nie było żadnych, nazwijmy to, kosztów związanych z byciem Żydem. Growing up in Montreal, Dorastając w Montrealu, I experienced no anti-Semitism. nie doświadczyłem żadnego antysemityzmu. I don't know anyone who experienced any Co anti-Semitism. więcej, nie znam nikogo, kto by doświadczył antysemityzmu. I never heard a story of someone growing up in Canada when I was growing up that experienced I w anti-Semitism. czasie, gdy tam mieszkałem, nie słyszałem nawet żadnej historii o kimś, kto dorastał w Kanadzie, kto doświadczył antysemityzmu. I know the Polish experience was different, Zdaję sobie sprawę, że doświadczenie polskie jest inne, but in the US and Canada, ale w Stanach i w Kanadzie after the Holocaust, po Holokauście until very recently, do niedawna you had almost no disadvantages being Jewish. w zasadzie nie było żadnych wad związanych z byciem Żydem. There were exceptions to the rule, Były oczywiście pewne but they were only wyjątki exceptions. od tej reguły, ale były to rzeczywiście wyjątki. That has radically changed since October 7th. Niestety zmieniło się to radykalnie od 7 października. I spent the entire month of February Spędziłem cały in the United luty w States Stanach on a Zjednoczonych long speaking tour na długiej serii wykładu to communities. w różnych wspólnotach, I spoke on 16 university campuses, w 16 kampusach uniwersyteckich. and Jews are scared today. I Żydzi są dzisiaj przerażeni. True, in some places it has changed since Donald Trump became president. To prawda, w niektórych miejscach zmieniło się to od czasu, gdy Donald Trump został prezydentem, But it hasn't changed on campuses. ale nie zmieniło się to na przykład na uniwersytetach. And many Jews Wielu Żydów
I would even perhaps say most Jews, Nawet powiedziałbym, że większość Żydów, maybe, być może, are questioning, am I going to tell people I'm Jewish? zadają sobie pytanie, czy mam powiedzieć ludziom, że jestem Żydem? Will I wear a Magen David, a Star of David, in public? Czy mam nosić publicznie gwiazdę Dawida Or a kippah? lub kippę? My daughter made me promise when I went to America that I'd bring a baseball cap to wear publicly in any place I was not sure where I was. Moja córka kazała mi obiecać przed wyjazdem do Ameryki, że będę nosić czapkę baseballową w miejscach publicznych, wszędzie tam, gdzie nie wiem, gdzie się znajduje i kto mnie otacza. That's new, Jest to nowością. at least in the US and Canada. Przynajmniej w Stanach i w Kanadzie. In other words, all of this is to say that in the world we live in today, there is a price to pay. There is some discomfort, there is some fear to tell people you're Jewish. Reasumując, w dzisiejszym świecie w wielu miejscach jest pewien dyskomfort związany z mówieniem publicznie, przyznawaniem się do tego, że jesteśmy Żydami. My guess is that this is not so new to you and you've had this question before we did. Przypuszczam, że nie jest to dla Państwa szczególnie nowe i być może mierzyliście się z tym problemem wcześniej, zanim my to zrobiliśmy. Obviously your good friends and people you trust know who you are. Oczywiście Wasi dobrzy przyjaciele i osoby, którym ufacie, wiedzą, kim jesteście. But do you announce to the world that you're Jewish? Ale czy ogłaszacie światu, że jesteście Żydami? And is it worth putting in the effort to keep your family Jewish? I czy warto przykładać starań do tego, by utrzymać swoją rodzinę w żydowskości? Because the world is not so friendly to Jews sometimes. Gdyż, jak się okazuje, świat czasami nie jest szczególnie przyjazny Żydom. So I want to give an explanation as to why it is important. Więc chciałbym dać uzasadnienie, dlaczego jest to istotne. And share with you I podzielić się z Państwem three main ideas 3 głównymi pomysłami, that had a huge effect on my own life które wywarły duży wpływ na moje własne życie and that I've heard over the years have helped people get some clarity. i jak słyszałem, pomogły wielu ludziom uzyskać pewną jasność w tej kwestii. So let's start with a story. Więc zacznijmy od historii. Imagine a guy, he's walking in the desert, in the wilderness for a long time. Wyobraźcie sobie faceta, który wędruje przez pustynię, przez kompletnie niezamieszkały obszar od dłuższego czasu. He has his water, he has his food, but there's no internet, there's no computers, there's nothing like that. Ma wodę, pożywienie, ale nie ma żadnych środków łączności, nie ma internetu, telefonu, żadnych takich rzeczy. He's going from his home to where he wants to go. He wants to go to Jerusalem, let's say. Idzie ze swojego domu do punktu, do którego chce dotrzeć, powiedzmy, że do Jerozolimy. And he's told, since there are no maps, he's told it's easy. Every time you get to an intersection, a fork in the road, there'll be a sign, and the sign will say, right to Warsaw, left to wherever, and go straight to Jerusalem, or go right to Jerusalem. Each time that there's a choice to be made, there'll be a sign, and the sign will tell you which direction to go. Kiedy wyrusza w drogę, powiedziano mu, żeby się nie martwił, że to jest łatwe. Że za każdym razem, kiedy dojdzie na rozstaju dróg, będzie tam znak, który mu pokaże, że to jest w lewo lub w prawo lub prosto do Jerozolimy. I za każdym razem jego wątpliwości zostaną w ten sposób rozwiane. At first, there are intersections every few hours, and they tell him go right, go left, go straight. Na początku skrzyżowania są co kilka godzin i rzeczywiście na każdym jest wskazówka w prawo, w lewo, prosto. Then he starts walking longer and longer, and it's just a simple path, no choices to make. What could be easier? Keep going. Następnie zaczyna iść coraz to dłużej i dłużej, te interwały stają się coraz to dłuższe. Jest to po prostu zwykła droga i nie ma żadnych znaków, które by wskazywały
Then he finally gets to an intersection, Aż wreszcie dochodzi do skrzyżowania a choice to be made. i musi podjąć decyzję. He's been walking for days and days. Szedł od wielu dni. The problem is that when he gets there, the pole with all the directions has fallen down. Ale problem polega na tym, że kiedy tam doszedł, okazało się, że słup, na którym wisiały wszystkie drogowskazy, przewrócił się. So here's my question for you. To jest moje pytanie do Państwa. How does he know where to go? Skąd ma wiedzieć, w którą stronę iść? There's no map. There's no telephone. Nie ma mapy, nie ma telefonu. Sometimes right, sometimes left, sometimes straight. There's no pattern. Czasem w prawo, czasem w lewo, czasem prosto. Jak dotąd nie było żadnego wzoru. You tell me, how does he know where to go? He knows where he came from. What's your first name? Joseph? Joseph got it right away. Józef od razu powiedział słusznie, że on wie, skąd przyszedł. Meaning, I don't know if I have to go straight, or I have to go right, or I have to go left. But I know where I came from. So I put the pole up, I turn it around to where my helmet says Warsaw or Montreal, wherever I'm coming from. That's pointing back, and then everything else is clear. Więc jeżeli wiem, skąd przyszedłem, to kiedy dochodzę do skrzyżowania, wystarczy, że postawię ten słup i drogowskaz, który pokazuje na miejsce, gdzie zacząłem, załóżmy Montreal w moim przypadku. Jeżeli ustawię we właściwym kierunku ten drogowskaz, to wszystkie inne też będą wskazywały właściwe kierunki. Did you hear that before, or you just guessed it right away? Pretty good. The point is, and get this, listen carefully, because it's an unbelievable principle for life. Zasada jest bardzo ważna, niezwykle ważna w życiu, więc słuchajcie uważnie. If you want to know where you're going, Jeśli chcecie wiedzieć, dokąd idziecie, you have to know where you're coming from. musicie wiedzieć, skąd przyszliście. Once you know where you're coming from, you get a pretty good idea of where you're going. Jeśli wiecie, skąd przychodzicie, wiecie również w bardzo dużym przybliżeniu przynajmniej, dokąd zmierzacie. So where are we coming from? A więc skąd przychodzimy? 3 ideas. Number 1, we, the Jews, we are the oldest existing nation on planet Earth. 3 główne założenia. Pierwsze, my, Żydzi, jesteśmy najstarszym narodem funkcjonującym na planecie Ziemia. Sometimes people say this and they don't explain it, and it's hard to believe. Czasem ludzie mówią to, ale nie wyjaśniają i trudno jest w to uwierzyć. So I want to explain it for a second. Więc chciałbym przez chwilę to wyjaśnić. Of course, there were Chinese people 4,000 years ago. Oczywiście 4000 lat temu żyli Chińczycy. And I'm sure 99% of them were very nice people. I jestem przekonany, że 99% z nich było bardzo miłymi ludźmi. I'm no better or worse than anyone else. Ja nie jestem ani lepszy, ani gorszy niż ktokolwiek inny. But let's just think of who these Chinese people were 4,000 years ago. Ale pomyślmy, kim byli ci Chińczycy 4000 lat temu. Confucius had not even been born yet. Konfucjusz jeszcze się nie narodził. The Mandarin language did not exist. Język mandaryński nie istniał. Because of mass migrations all over Asia, many of the present Chinese are not even really descendants of the ancient Chinese. Ze względu na liczne migracje na kontynencie azjatyckim, wielu ze współczesnych Chińczyków nie jest nawet potomkami tych starożytnych Chińczyków. So there were people in China 4,000 years ago, and there are people in China today. A więc byli Chińczycy w Chinach, byli ludzie w Chinach 4000 lat temu i są dzisiaj.
And 99% of people are good people. I 99% tych ludzi jest dobrymi ludźmi. They have a different religion. Mają inną religię, They have a different language. inny język, A vastly different culture. zasadniczo różną kulturę. And many of them are not even the actual descendants of the people who lived there thousands of years ago. I wielu z nich nie jest nawet w prostej linii potomkami tych, którzy mieszkali tam tysiące lat wcześniej. Let's take an example closer to us. Weźmy inny przykład bliższy nam. In the year 70 of the Common Era, W 70 roku naszej ery, that's 1955 years ago, więc 1955 lat temu, almost 2000 years ago, prawie 2000 lat temu, the Romans destroyed the temple in Jerusalem. Rzymianie zniszczyli świątynię w Jerozolimie They kicked us out of Jerusalem. i wygnali nas poza Jerozolimę, Eventually, we were kicked out of all of Israel. a następnie poza ziemię Izraela. And we were sent all over the world. I zostaliśmy wysłani w różne miejsca na świecie. I don't know how you say it in Polish, but in English there's a term diaspora Jews. Nie wiem, jak się to mówi po polsku, w angielsku mówi się Żydzi w diasporze, it's exactly the It's same. the same thing. Oh, very good. So what's the word? It means that we were dispersed. We were sent all over the world. A więc zostaliśmy rozproszeni, wysłani w najróżniejsze miejsca na całym świecie. Jews were sent to Babylonia. Jews were sent to Spain. Żydzi zostali wysłani do Babilonu, do Hiszpanii. Your family ended up here in Poland. Wasze rodziny znalazły się w Polsce. My family was sent to Belarusia, and eventually to Canada. Moja w Białorusi, a następnie w Kanadzie. Jews were sent all over. Żydzi zostali rozesłani wszędzie. Basically, that's all because the Romans kicked us out of Jerusalem. W zasadzie z tego powodu, że Rzymianie wyrzucili nas wówczas z Jerozolimy. Now, think about it for a second. Więc zastanówmy się przed What tym language przez did chwilę. the Romans speak 2000 years ago? W jakim języku mówili Rzymianie 2000 lat temu? Latin. Excellent. Latin. What religion did they believe in 2000 years ago? Jaką religię wyznawali 2000 lat temu? The Roman myths. Right. Apollo, Zeus, right? It was all the Greek myths became the Roman myths. Wierzyli w mity rzymskie, Apollo, Zeusa, bazujące It na was before Christianity. Było to na długo przed chrześcijaństwem. Jesus had been born, but not Christianity. Yeah, but after they changed to I know. You get that? Yeah. Jezus już się urodził, ale chrześcijaństwa jako takiego jeszcze nie było. So just think about it. There are people living in Italy today, Dziś we Włoszech mieszkają ludzie. and I actually like Italians. Ja bardzo lubię Włochów. 99% of people are good people. 99% ludzi to świetni ludzie. Today, Dzisiaj Italians speak Italian. Włosi mówią po włosku. It's a modern language, To język nowoczesny. a few hundred years old. Ma zaledwie kilkaset lat. Italians, like many Europeans, Włosi, jak wielu innych Europejczyków, are Christian, są chrześcijanami. although they're not very religious anymore and they're post-Christian. Choć można ich określić jako post-chrześcijan, gdyż nie są już tak bardzo religijni. So it's fascinating to think about it. Więc fascynujące jest zastanowić się nad tym. There were people in Italy 2000 years ago, and there are people in Italy today. W Italii byli ludzie 2000 lat temu i są dzisiaj. Different language, Inny język, different religion, inna religia, vastly different culture. zasadniczo różna kultura. And because of who was a citizen in ancient Rome and who wasn't, I ze względu na to, kto był, a kto nie był obywatelem w starożytnym Rzymie, the majority of people living in the Roman Empire were not citizens. większość ludzi mieszkających w Imperium Mass Rzymskim nie była migrations obywatelami. all throughout history. Masowe migracje w różnych okresach historycznych. It's not even clear how many of the people living in Italy today that their ancestors are from Italy. Nie mamy pewności, jak wielu współczesnych Włochów miało przodków w starożytnej Italii. You can do this with any people around the world. Możemy zrobić to samo z dowolnym narodem na świecie.
The religions have changed. Zmieniały się religie, The languages have changed. języki, The culture has changed. kultura. And there has been mass migration and different people coming in and out. I następowały masowe migracje, różne narody przemieszczały się w różne strony. Except for us. Za wyjątkiem nas. I can pick up texts, Jewish texts, from thousands of years ago, and I can read them. Mogę dzisiaj wziąć tekst sprzed ponad 1000 lat żydowski i mogę te teksty przeczytać. Whether Hebrew is a spoken language for you, Czy hebrajski jest dla was językiem mówionym, or the language of study, prayer, czy też językiem studiów i modlitwy, it's the same Hebrew. to wciąż jest ten sam hebrajski. It's unbelievable. To nieprawdopodobne. We are keeping the same religion. Ponadto cały czas utrzymujemy tą samą religię. Of course, the applications change. Oczywiście zmieniły się zastosowania. They developed electricity, and the rabbis have to figure out how does this fit in the principles? How do you use electricity on Shabbat? Na przykład w związku z wynalezieniem elektryczności rabini musieli ustalić, w jaki sposób można korzystać z elektryczności przy szabacie. Details change, Detale się zmieniły, but the religion is the same religion. ale religia jest wciąż tą samą religią. In about 3 weeks, under 3 weeks, we will be having the Passover Seder. Za niecałe 3 tygodnie będziemy obchodzić seder pesachowy. I'm not sure if this will be your first one or you've had it your whole life. Nie wiem, czy będzie to dla Państwa pierwszy, czy też przez całe życie świętowaliście w tym dniu. Growing up, I always had Passover Seder. Ja przez całe moje życie doświadczałem sederu w święto Paschy. If you didn't, that's okay. Enjoy it. Jeśli was tak nie było, to też jest w porządku. Mam nadzieję, że będzie to wspaniałe doznanie. Historians of religion suggest Historycy religii sugerują, that the Passover Seder is arguably the oldest religious holiday in the world. że seder paschalny jest najstarszym powiedzmy zachowaniem religijnym, zwyczajem religijnym na świecie. Every Passover of my life, I ate matzah and read the Haggadah. Przez całe swoje życie, każdego święta Paschy jadłem macę i czytałem Haggadę. Every Passover of my mother's life, she has read the Haggadah and eaten matzah. Podobnie było w życiu mojej mamy. Przez całe swoje życie, każdego święta Paschy robiła to samo. Jadła macę i czytała Haggadę. And same with her mother. Tak samo jej mama. And her mother. Jej mama przyjdzie. And it goes back 3,300 years. I tak możemy cofać się w historii 3300 lat. It's an unbelievable accomplishment. Jest to niesamowite osiągnięcie. We're still here. Wciąż tu jesteśmy. In 1967, before the war, W 1967, przed wojną, they thought we would be destroyed. myślano, że zostaniemy zniszczeni. In World War II, we almost were destroyed. W czasie II wojny światowej prawie nas zniszczono. If you had asked a military historian Jeśli zapytacie historyka wojskowości, when we were trying to survive the pogroms, the church, the expulsion, kiedy próbowaliśmy się obronić przed pogromami, przed kościołem, przed przesiedleniami. the Romans, the Greeks, the Assyrians before that, Rzymianie, Grecy, Asyryjczycy przed nimi. if you had asked what people on planet Earth is the least likely to survive, Jeśli spytacie, jaki naród na ziemi
jest najmniej prawdopodobnym do przetrwania, they would have said, powiedziano by wam, and they did say, i powiedziano to w rzeczywistości, us, my, a small people, mały naród, persecuted, prześladowany, surrounded by enemies. otoczony przez wrogów. No one ever thought we would survive. Nikt nie sądził, że przetrwamy. And we're the oldest existing nation, religion on planet Earth. A jednak jesteśmy najstarszym funkcjonującym na Ziemi narodem i najstarszą religią. Just being here is an incredible accomplishment. Samo bycie tutaj dzisiaj jest niewiarygodnym osiągnięciem. That's the first thing that stands out to me. To jest pierwsza rzecz, która się wyróżnia dla mnie. Our incredible survival. Nasze niesamowite przetrwanie. Number two, what we've done during that time. Druga sprawa to to, czego dokonaliśmy w tym czasie. Does anyone know how many Jews there are on planet Earth? Total, the entire planet. How many Jews are there? Czy ktoś wie, ilu jest Żydów na świecie? Excellent. About 15 million people. Doskonale. The optimists say 15 million, I'm with you. Optymiści. The pessimists say 13.5, 14 million. Let's be optimistic. 15 million people. Pesymiści mówią 13,5. There are approximately now 8 billion, with a B, 8 billion people on the planet. Obecnie na Ziemi żyje około 8 miliardów ludzi. So let's test your math. Więc spróbujmy 10%, umiejętności matematyczne. 10% of the planet is how many people? 10% ludności Ziemi to ile? Yeah, 0.02. No, no numbers first before we get there. 800 million, right? 10% of 8 billion is 800 million. So let's do another step. What's 1% of 8 billion? 80 million. How many people live in Poland today? Total population of Poland? 40 million, about half of 1%, right? Poland is about half of 1% of the planet. Polska to około 0,5%. United States is 340, 350 million people. It's about 4.5% of the planet. Zjednoczonych to około 4,5% ludności świata. It's an interesting way of looking at the planet, actually. Jews are 15 million. Żydów jest 15 milionów. We are, therefore, less than 1/5 of 1%. Stanowimy zatem mniej niż 1/5% ludności Ziemi. Everybody get that math? Wszyscy zgodni co do matematyki? Less than 1/5 of 1%. Mniej niż 1/5%. Anyone know how many Nobel Prizes we've won? Czy ktoś wie, ile zdobyliśmy nagród Nobla? So I always heard this. We won always Nobel Prizes. And then I looked it up. Zawsze słyszałem, że wygrywamy, dostajemy tyle nagród You Nobla. can do this yourself. I kiedyś to sprawdziłem. Możecie też to zrobić. Nobel.org. No, na stronie nobel.org. Count up the biographies. Przejrzyjcie biografię. Policzcie. The official number, when you add up the biographies, Oficjalna liczba po dodaniu kandydatów is 21.9%. to 21,9%. Unofficially, we know that there's other people Wiemy, że są inne osoby, that hid the fact they were Jewish, które ukrywały fakt denied they were żydowskiego Jewish, pochodzenia, half Jewish, które były w połowie Żydami, somewhere between 25 and 32%, depending how you count. więc jeśli wziąć ich pod uwagę, to mniej więcej między 25 a 32%. I was speaking in Stockholm a number of years ago, Kilka lat temu miałem wykład w Sztokholmie and I got a tour of the room where they give the Nobel Prizes every year. i miałem okazję być oprowadzany po sali, w której wręczane są co roku nagrody Nobla. Do you know they have to order kosher food every year for the banquet? Czy wiecie, że co roku muszą zamawiać koszerne jedzenie na bankiet? The Chabad Shaliach there gets them kosher food every year. I szliach Chabadu dostarcza je co roku. Not because all the winners are religious, Nie dlatego, że wszyscy zwycięzcy są religijni, but many of them know they're representing the Jewish people. ale wielu z nich zdaje sobie sprawę, że reprezentuje naród żydowski. So they demand kosher food at the banquet. I w związku z tym oczekują, że na bankiecie będzie koszerne jedzenie. How do you explain that?
Jak to wyjaśnić? This is not a new thing. Nie jest to nowa sprawa. The Romans and the Greeks complained about how influential we were. Już Grecy i Rzymianie narzekali, jak wpływowi byli Żydzi. In medicine, science, technology, literature, every realm of human endeavor. W nauce, w technice, w różnych dziedzinach życia ludzkiego. And there's one place that's one category that's even more important. Jest jeszcze jedna ważniejsza kategoria. There's a book that had a great effect on me when I was in my teens. Kiedy miałem kilkanaście lat, to przeczytałem książkę, która miała na mnie wielki wpływ. It was called The Closing of the American Mind by a professor named Alan Bloom. Była to książka profesora Alana Duma pod tytułem Zamknięcie umysłu amerykańskiego. New York Times best-selling book of the 1980s. Był to jeden z bestsellerów New York Timesa w latach 80. And he told the following story. I opowiedział tam następującą historię. This is what he would share with his students at university. I dzielił się tą historią ze swoimi studentami na uniwersytecie. He said, imagine that you're a British officer in India in the 1920s, before India became independent. Powiedział, wyobraźcie sobie, że jesteście oficerem brytyjskiej armii w latach 20. w Indiach, zanim jeszcze Indie odzyskały niepodległość. And you're walking in the countryside. I idziecie przez wieś. And you notice there's a big group of people walking very slowly and quietly. Zauważacie, że duża grupa ludzi idzie bardzo powoli, w ciszy. They tell you it's a funeral. Mówią wam, że to pogrzeb. You say, I'm sorry to hear that someone passed away. What's the story? I mówicie, no, bardzo mi przykro, że ktoś zmarł. Co się stało? Turns out this young couple, they'd only been married for a few months. Okazuje się, że to młode małżeństwo, które było w związku małżeńskim zaledwie kilka miesięcy. The young husband just died in an accident. A młody małżonek właśnie zginął w wypadku. You say, you're sorry, terrible thing. Więc mówicie, jest mi ogromnie przykro, to straszna sprawa. And then you notice in the front, there's some noise, there's something going on in the front of this group of people. Widzicie, że na czele tego pochodu jest jakieś zamieszanie, coś się dzieje. So you go to the front. Więc idziecie do przodu. And to your surprise, Ku waszemu zaskoczeniu, you notice there's a young woman. zauważacie młodą kobietę, Her hands are tied, której ręce są and związane, she's being led in the front of the line. prowadzona na czele pochodu. You ask, what is this? Who is that? Pytacie, kto to jest? And they tell you, well, that's the widow. Odpowiadają wam, to jest wdowa. Her husband just died. Jej mąż właśnie zmarł. And in our tradition, W naszej tradycji, when the husband dies kiedy mąż umiera and there are no kids, i nie ma dzieci, we throw the woman, the widow, alive onto the funeral fire. rzucamy żonę żywcem na stos pogrzebowy. This happened. To się zdarzało This happened a lot. często. It was called suti, Nazywano ten obyczaj suti sometimes pronounced sati. lub sati. You can look it up. S-U-T-I or S-U-T-T-E-E. Możecie to sprawdzić. The British were very successful in stopping it, Brytyjczycy osiągnęli duży sukces i powstrzymali to. which is why we don't hear of it anymore. I dlatego nie słyszymy już o tym więcej. And I should be clear that the British murdered a lot more Indians than the Indians did. I muszę tutaj jednak zaznaczyć, że Brytyjczycy wymordowali znacząco więcej Hindusów niż Hindusi. So I'm not a big fan of the British. I nie jestem wielkim fanem Brytyjczyków. But on this one point, Ale w tym konkretnym punkcie the professor would ask his students, profesor zapytałby swoich studentów, would you try to stop it if you were the officer? co byście zrobili, gdybyście byli tym oficerem? Czy próbowalibyście ich powstrzymać? What would you say? Co byście powiedzieli? Let's just think about it for a second. Pomyślmy nad tym przez chwilę. Tell them it's wrong.
And they're going to say, we don't think it's wrong. Jeśli powiecie im, że to jest złe, oni powiedzą, my nie uważamy, że jest to złe. Tell them that everyone knows it's wrong. Jeśli powiemy im, wszyscy uważają, wszyscy wiedzą, że to jest złe. And they're going to say, there's a billion of us, there's not many of you, Na co oni powiedzą, and we think it's fine. nas jest miliard, was jest niewielu, a my wciąż uważamy, że to jest w porządku. Tell them that the world is progressing more and more. We know that murder is wrong. Powiedzcie im, że świat czyni postępy i coraz to częściej uznaje się, że mordowanie kogokolwiek jest niesłuszne. Here's me interrupting the story. Go back to Warsaw. Do you actually think the world is progressing? Wracając do Warszawy, czy uważacie Państwo, że świat rzeczywiście czyni postępy? Doesn't seem that way to me. Bo mnie się tak nie wydaje. In many ways, murder is more and more accepted now than it used to be. Wydaje się, że morderstwo jest coraz bardziej akceptowalne niż było. I would suggest to you Sugeruję Państwu, that there's only one way we know that murder is wrong. jest tylko jeden sposób, aby się przekonać, że morderstwo jest złe. Killing is not always wrong. Zabójstwo, zabicie kogoś nie zawsze jest złe. If someone comes after your kid and you can't run away, you shoot first. Jeśli ktoś chce zabić wasze dziecko, a nie możecie uciec, to strzelacie pierwsi. And that is the right thing to do. I jest to słuszna rzecz. But killing another person that poses no danger to others, that is murder, and it is always wrong. Ale zabicie osoby, która nie stanowi zagrożenia dla innych ludzi, jest morderstwem i to jest zawsze złe. In the Torah it says, lo tirtzach, you do not murder. W Torze powiedziane jest, nie zabijaj. There is only one source for that idea in all of world history. Jest tylko jedno źródło dla tego pomysłu, tej idei w całej historii świata. If a baby was born in ancient Greece and the baby had 6 fingers instead of 5, Jeśli w starożytnej Grecji urodziło się dziecko, które miało 6 paluszków zamiast 5, what did they do to the baby? co z nim robiono? They killed it. Zabijano. Infanticide. All the Greek philosophers believed in it. I wszyscy greccy filozofowie w to wierzyli. Ancient world, whether it was Rome, Greece, China, India, the Native Americans, Czy były to Indie, czy była to Grecja, czy Rzym, czy nawet rdzenni Amerykanie? the Aztecs in the Americas, the human sacrifice, ich ofiary z ludzi. the entire ancient world accepted Cały murder. świat starożytny akceptował morderstwo. There's only one people, only one religion that said it was wrong. I tylko jeden naród i jedna religia mówiły, że jest to złe. And that's Judaism I jest to judaizm. and the Jews. I Żydzi. Slowly, our ideas have had a huge positive influence on the world. I powoli nasze idee wywarły ogromny pozytywny wpływ na resztę świata. There's still a lot of work to do. Jest wszakże wciąż wiele do zrobienia. But 2 things so far. A Our więc incredible survival dwie rzeczy, nasze unikalne and our przetrwanie incredible contribution. i nasz nieprawdopodobny wkład. Way beyond our numbers. O wiele wyższy niż wskazywałyby na to procenty naszej liczebności. These 2 factors Te dwa czynniki make me think zmuszają mnie do myślenia, that there is something incredible about who we are. że jest coś niesamowitego w tym, kim jesteśmy. I don't think I'm any better or worse than anyone else. Nie uważam się za lepszego czy gorszego niż ktokolwiek inny, But there is something incredible about this Jewish people. ale jest coś niesamowitego w narodzie żydowskim. Let's take a radical example. Przyjmijmy jeszcze jeden radykalny przykład. And it's strange to say this in Poland,
Wiem, że dziwnym jest powiedzieć to tutaj w Polsce, where the Germans set up the camps. gdzie Niemcy zorganizowali obozy koncentracyjne. But let's be very clear. Ale miejmy jasność, The most evil movement of the 20th century, by far, was the Nazis. że najbardziej złym ruchem w historii świata byli naziści. The communists were not great, Komuniści też nie byli świetni, but the Nazis set up the death camps. ale to naziści urządzili obozy koncentracyjne. The symbol of evil itself. Symbol zła jako takiego. And who did they hate more than anyone? I kogo nienawidzili bardziej niż innych? And please listen carefully and judge me favorably. Słuchajcie uważnie i ocencie mnie łagodnie. Obviously, I hate everything about the Holocaust. Oczywiście nienawidzę wszystkiego, co ma związek z Holokaustem, But in a strange, terrible way, ale w pewien dziwny i straszny sposób. I'm kind of proud of the fact W pewnym sensie jestem dumny z faktu, that Hitler hated me. że Hitler mnie nienawidził. Think about it. Pomyślcie o tym. Would you want Hitler to like you? Czy chcielibyście, by Hitler was lubił? He saw us as his complete opposite. Widział nas jako swoje kompletne przeciwieństwo. He actually said it. I nawet to powiedział. I'll read it to you. Przeczytam. You want to read from here? Żydzi nanieśli dwie rany na świat. Jedna to obrzezanie ciała i Circumcision for the body and conscience. I świadomość, tak, dla duszy. Keep going. Walka o dominację nad światem będzie się toczyła pomiędzy nami, pomiędzy Niemcami i Żydami. A wszystko pozostałe to tylko fasada i iluzja. It's unbelievable. And in a strange, terrible way, it's something to be proud of. To niewiarygodne i w pewien przewrotny sposób jest to coś, z czego powinniśmy być dumni. Even today, in the 21st century, Nawet dzisiaj, w XXI wieku. what's the most evil ideology? Jaka jest najgorsza ideologia? I know that we're struggling with Russia and with China. I get it. Wiem, że walczymy i z Rosją, i z Chinami, rozumiem to. But I think it's clear the most evil ideology is radical Islam. Ale wydaje mi się, że dla wszystkich jest jasne, że najgorszą ideologią jest radykalny islam. I don't mean the billion peaceful Muslims. I'm not talking about I nie those. mam tu na myśli miliardów pokojowo nastawionych muzułmanów. I'm talking about Iran, Hamas, Hezbollah. Mówię o Hezbollahu, Hamasie, Iranie. They celebrated the rape and murder of children. Oni cieszyli się z gwałtów i morderstw dokonanych na dzieciach. They still do today. I nawet dzisiaj to robią. Openly. Otwarcie. And who did they hate most of all? Kogoś to nienawidzą najbardziej ze wszystkich. Iran calls America the great Satan and Israel the little Satan. Iran nazywa Amerykę wielkim szatanem, a Izrael małym szatanem. But 99% of their emotion and their hate 99% ich is against emocji Israel. i nienawiści jest skierowany przeciwko Izraelowi. In a strange, terrible way. W pewien I'm kind of proud of that. przewrotny sposób. Znowu jestem z tego dumny. Would you want Hamas to like you? Czy chcielibyście, by Hamas was kochał? I wish they were on an island in the Pacific, not beside Israel. Chciałbym, żeby byli gdzieś na wyspie na Pacyfiku, a nie obok Izraela. But when evil hates you, Ale kiedy zło was nienawidzi, that's a sign of pride.
I jest to powód do dumy. The point is like this. Kwestia jest taka. I don't believe that I'm any better or worse than anyone on the planet. Nie wierzę, że jestem lepszy czy gorszy niż ktokolwiek inny na planecie. But if you take a step back Ale jeśli cofniemy się o krok and you look at this whole Jewish story, i popatrzymy na całą historię Żydów, we belong to an incredible people. należymy do nieprawdopodobnego narodu. I don't fully understand it. Nie rozumiem tego w pełni I don't know if anyone fully understands it. i sądzę, że nikt w pełni tego nie rozumie. But deep down, Ale w głębi serca, when we think about it, jeśli myślimy o tym, I think we sense there is something important and something really true and holy and special about who we are. czujemy, że jest coś ważnego, coś bardzo prawdziwego, świętego i niewiarygodnego w tym, kim jesteśmy. We are the oldest people on the planet. Jesteśmy najstarszym narodem na planecie We have given so much to the planet. i daliśmy tej planecie tak wiele. Medicine, science, technology, Medycyna, nauka, technologia, and the difference between right and wrong, różnica między dobrem a złem, goodness. dobroć. There was not one soup kitchen where they fed the poor in Rome. Not one. W Rzymie nie było żadnej kuchni dla ubogich, nawet jednej, They didn't believe in it. ponieważ oni w to nie wierzyli. We brought the idea of goodness into the world. To my przynieśliśmy światu tą ideę dobroci. So sometimes A więc czasem, when I travel, kiedy podróżuję, I have to have a baseball cap. muszę mieć czapkę baseballową, Because in terms of just safety, I don't know what neighborhood I'm going to. ponieważ ze względów bezpieczeństwa nie zawsze wiem, w jakie okolice się udaję. Last month, W ubiegłym miesiącu I was in Miami, byłem w Miami driving to where I was going to be for the evening, i jechałem samochodem do miejsca przeznaczenia, gdzie miałem spędzić wieczór. and the GPS Waze took me into a small street, I GPS zaprowadził mnie w jakąś małą uliczkę and it was moving very slow. i poruszałem się bardzo wolno. True story from last month. To jest prawdziwa historia z ubiegłego miesiąca. And I'm stopped in traffic, Zatrzymałem się w korku, move a few meters at a time, usuwam się tak o kilka metrów za każdym razem and then I notice that the whole street is full of Harley Davidson motorcycles i nagle zauważam, że cała ulica jest pełna motocykli Harley Davidson and big black guys. i wielkich With czarnych leather jackets. facetów w skórach. I'd never seen a black biker gang before. Nigdy w życiu nie widziałem wcześniej czarnego gangu motocyklistów And I didn't know what to do. i nie wiedziałem, co mam zrobić. And I didn't know where the GPS had taken me. I nie wiedziałem, dokąd zabrał mnie ten GPS. So very quickly, I take the baseball cap, Jak I najszybciej put it on the head, wyjąłem czapeczkę baseballową, założyłem ją na głowę, just in case. tak na wszelki wypadek. Turns out, this black biker gang, their wives were there, their kids were there, it was fine. Okazało się, że ten czarny gang motocyklowy był tam z całymi rodzinami, z dziećmi, z żonami i wszystko było w porządku. So you can't be stupid. Więc nie możecie być niemądrzy. If you're going to go to Paris, Jeśli pojedziecie do Paryża, if you don't know which sections to go to, jeśli nie wiecie, do której dzielnicy się udać, then take your Star of David necklace to lepiej zdejmijcie and put it inside. swój wisiorek z gwiazdą Dawida, wsadźcie go za koszulę. Because there are neighborhoods that are fine, Bo są takie okolice, które są wspaniałe, and there are neighborhoods of Paris ale są takie dzielnice w Paryżu, that you're risking your life if you are openly identified as a Jew. gdzie identyfikując się publicznie jako Żydzi, ryzykujecie życiem. But Ale that is not the way to live. to nie jest sposób, w jaki należy żyć. That is the exception to the rule. Jest to wyjątek od reguły. To deny who I am, Zaprzeczenie
tego, kim jestem, where I come from, skąd pochodzę, that I'm from the good guys, że jestem z tych dobrych, that my ancestors did everything they could so I would stay Jewish. że moi przodkowie zrobili wszystko, abym pozostał Żydem In my normal daily life, w moim normalnym, codziennym życiu. I will be proud to be a Jew, Powinienem być dumny z bycia Żydem and I will tell people proudly I'm a Jew. i powinienem dumnie mówić innym ludziom, że jestem Żydem. Because to deny who I am Bowiem zaprzeczenie temu, kim jestem, is to deny everything about me. jest zaprzeczeniem wszystkiego we mnie, I'm całego mnie. living a false life. Żyję wtedy fałszywym życiem. This doesn't mean that I'm going to start telling everyone I meet in the first 2 seconds I'm Jewish. Nie oznacza to, że każdemu nowo poznanemu będę w pierwszych 2 sekundach objaśniał, że jestem Żydem. But my point is, Ale to, do czego zmierzam, we should be very proud of who we are. to, że powinniśmy być bardzo dumni z tego, kim jesteśmy. And we should not be ashamed of saying so. I nie powinniśmy się wstydzić mówienia tego głośno. I can't tell you what to do in every situation, Nie mogę wam udzielić rady, jak się zachować w każdej konkretnej sytuacji. especially here in Poland. I don't know Poland. W szczególności w Polsce, bo nie znam Polski. But I will tell you Ale powiem wam, that being comfortable in your own skin że czucie się komfortowo we własnej skórze means not hiding who you are. oznacza nie krycie się z tym, kim jesteśmy. And I'll end like this. I skończę w następujący sposób. I heard a story once Kiedyś usłyszałem taką historię about this husband and wife, o mężu i żonie, Paul and Liz. Polu i Lizie. And Paul had always suspected, has always feared, that his wife Liz married him for his money. Paul zawsze podejrzewał i obawiał się tego, że jego żona Liza wyszła za niego za mąż dla pieniędzy. So one day, after many years of marriage, Pewnego dnia, po wielu latach małżeństwa, he sits down with his wife Liz on the couch, usiadł z nią na kanapie and he says to her, i mówi do niej: Liz, I want you to be fully honest with me. Lizo, chcę, żebyś była ze mną całkowicie szczera. Please just say the truth. Proszę cię, powiedz mi prawdę. Did you marry me because my uncle left me $20 million? Czy wyszłaś za mnie dlatego, że mój wujek zostawił mi $20 milionów? And she responds immediately, A ona odpowiada natychmiast: of course not. oczywiście, że nie. That's ridiculous. To śmieszne. I don't care who gave you the money. Nie ma znaczenia, kto dał ci te pieniądze. Why do we do what we do? Dlaczego robimy to, co robimy? Obviously, when you get married, you're attracted to the person. Oczywiście, kiedy wchodzimy w związek małżeński, jesteśmy zafascynowani tą drugą osobą. But that's not why I married the person. Ale to nie jest powód, dla którego wchodzimy w związek małżeński. I marry the person because deep down I sense this is who I want to be with. This is my partner. This is my soulmate. This is real. Poślubiamy tę osobę dlatego, że gdzieś głęboko czujemy, że to jest mój partner, to jest moja bratnia dusza, to jest ktoś, z kim chcę być przez resztę życia. Why are we all here this evening? Dlaczego wszyscy jesteśmy tu dzisiaj wieczorem? We like the rabbi. Bo lubimy rabinę, We like the sense of community. lubimy poczucie wspólnoty, But I would suggest it's like the story of Paul and Liz. ale sugeruję, że jest to trochę jak w historii Pola Or i the Lizy, lesson from the story. a raczej z morałem z tej historii. Deep down, we sense there is something beautiful and important about this Jewish thing. Bo głęboko w sercu czujemy, że jest coś wspaniałego, pięknego i ważnego w byciu Żydem. And when I sense there is something beautiful and special,
a kiedy czuję, że jest coś pięknego i wyjątkowego, I'm going to put in some effort to stay connected, to stay strong, and to stay proud. zamierzam dołożyć starań, aby pozostać powiązanym z tym czymś i pozostać dumnym z tego, kim jestem. That's what I wanted to share with you. Tym chciałam się z Państwem dzisiaj Thank podzielić. you very much for coming. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Thank you. What time is it, Rabbi? Do we have I'm going to the airport in a few minutes, but if anyone has any comments or questions, I'm glad to hear. Please. English or Polish? Whatever you choose. English will be faster. If you need, I will translate. Okay, so because you have little time, so I'll ask in English. How to deal in this difficult time when there's so much friction, so many things happening in the world? War, we are closer to it, but we have war in Ukraine, Russia, we have obviously what's happening in Israel, October 7th, obviously we have new administration in America that's very unpredictable, also how like it got radicalized, that also can lead, at this point it's not anti-Semitic, but it could become, because it's changing very quickly, but also how to deal with, but my main question is about how to deal with the friction among Jews, especially with the situation in Israel, where some Jews are like, 200% for Israel, and some Jews are like, let's say, I'm not talking about like radical left, I'm talking about, and some Jews are, let's say, 90% for Israel, or 95%. And like the Jews that are, and there's friction between the two groups, and one group doesn't accept the other, so... What's your first name? Max. Pytanie, czy jak sobie poradzić z tarciami wewnątrz społeczeństwa narodu izraelskiego, żydowskiego, że są tacy Żydzi w obliczu wszystkich wyzwań dzisiaj na świecie, którzy są powiedzmy 200% za Izraelem, są tacy, którzy są tylko na 90% za Izraelem. W tym całym zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu, w którym się w tej chwili znajdujemy. So, thank you, Max. Dzięki Max. I've thought about these 2 points Myślałam o tych dwóch punktach a lot. bardzo wiele. So I'll just share my thoughts. Więc mogę If it tylko helps podzielić się you, swoimi great. przemyśleniami i mam nadzieję, że to będzie satysfakcjonujące. We are now living in by far the most unstable time of my life. Żyjemy teraz w zdecydowanie najmniej stabilnych czasach, za mojego życia przynajmniej. In Europe, in America, in the whole W world, in Ameryce, Israel. na całym świecie, w Izraelu. And when I check the news too much, Kiedy za dużo oglądam wiadomości, I start to just feel overwhelmed and stressed. czuję się przytłoczony i zestresowany. Because it's a stressful world. Bo jest to niezwykle stresujący świat. So in terms of surviving that, Więc aby to przetrwać, I think it's really important. wydaje mi się, że jest szczególnie ważne. And I'm actually being serious now. I mówię to zupełnie poważnie. Get exercise every day. Ćwiczyć codziennie. Don't check the news 10 times a day. Nie sprawdzać wiadomości 10 razy dziennie. And keep about a normal, healthy life. I prowadzić normalne, zdrowe życie. Because it's going to stay this unstable for many years to come. Bo będzie tak niestabilnie jeszcze przez wiele lat. I was about to say it, something like that. Thank you. So it's a long thing we're looking at, and we have to remain strong and calm and healthy. Jest przed nami odległa perspektywa jeszcze i musimy się starać, żebyśmy pozostali spokojni i zdrowi. The first few months of the war, Pierwsze kilka miesięcy wojny I had a very hard time. przeżywałam bardzo ciężko. Well, I'll tell you, the first 3 weeks of the war, Pierwsze 3 tygodnie wojny we didn't hear from my son. nie miałem żadnych wiadomości od mojego syna. No one heard from our children. I They were sent in Gaza. They were not allowed phones. nikt nie wiedział, co się dzieje z naszymi dziećmi. Wysłano je do Gazy, nie miały telefonów, nic nie wiedzieliśmy, co się dzieje. I wasn't sleeping. I wasn't eating. Nie spałem, nie jadłem, You can't survive like that. ale tak nie można przetrwać. Now, I check the news less. Teraz rzadziej sprawdzam I check wiadomości. once or twice a day. That's it. Robię to raz, 2 razy dziennie. Not every 5 I minutes. to wszystko, a nie co 5 minut. And I care a lot more I staram się o wiele bardziej. because I can handle it. I o wiele bardziej mi So that's the zależy, first point you made, Max, in bo terms of mogę the to po unstable prostu world. wziąć na siebie. Keep to your healthy routine. Więc pozostajmy wierni swojej zdrowej rutynie.
Of course, care and support and pray, of course. Oczywiście troska, wsparcie, to wszystko jest ważne. But don't check the news 10 times a day. Ale nie sprawdzajcie wiadomości 10 razy dziennie. Your second point that you raised in terms of the fighting amongst Jews, którą podniosłeś, te tarcia pomiędzy Żydami, we know for a fact wiemy na pewno, that one of the reasons że jednym z powodów, why Hamas attacked when it did, dlaczego Hamas zaatakował właśnie wtedy, kiedy to zrobił, they weren't supposed to. nie mieli takiego... They were supposed to wait until Iran and Hezbollah were ready. Mieli zaczekać, aż Iran i Hezbollah będą gotowe. And believe it or not, it would have been far worse. Ale uwierzcie, byłoby to o wiele gorsze. We got very lucky. W sumie można powiedzieć, mieliśmy dużo szczęścia. It's a strange thing to say with To everybody who was oczywiście killed and brzmi kidnapped. dziwnie, zważywszy na okoliczności. I live in Beit Shemesh. Ja mieszkam w Beit Shemesh. Beit Shemesh is now approaching about 170,000-180,000 people. Mieszka tam jakieś 170-180 Guess how many soldiers or police officers were in between Gaza and Beit Shemesh? Jak myślicie, ilu było żołnierzy czy policjantów pomiędzy Gazą a Beit Or Shemesh? Gaza and Beersheba? Czy Gazą i Berszewą? Zero. Zero. Nothing. Their plans were to get to us and get to Beersheba. Ich planem było dostać się do nas i do Berszewy. But through, it's hard for me to say through luck because it was such a terrible day. But because of their drugs and because of them stealing stuff and because of them attacking women, they stayed around Gaza. Ale ze względu na to, że They weren't supposed to attack them. nie mieli nas wtedy atakować. Why did Hamas attack them? Dlaczego to zrobili? Because they saw how much we were fighting each other. Bo zobaczyli, jak Remember bardzo... the summer before October 7th? Dlaczego, że tak bardzo walczymy pomiędzy sobą? Pamiętacie lato? Air Force pilots were saying they're not going to fight. Kiedy piloci samolotów wojskowych Hundreds of thousands of Jews in the streets, protests tysięcy on Żydów both na ulicach sides. protestowało z każdej strony. And Hamas saw they're weak, they're divided, they're fighting. Go for it. Hamas dostrzegł, są słabi, są podzieleni, idźmy. Even though they weren't ready and they weren't organized. Mimo, że nie byli gotowi i nie byli zorganizowani. The point is, we have to do everything we can do to stay together, to stay united. Więc najważniejsze You can jest to, disagree, byśmy but zrobili focus on what wszystko, brings us together. abyśmy pozostali zjednoczeni. Możemy się nie zgadzać, ale musimy pozostać razem, zjednoczeni. I'm not interested if you're on the right or you're on the left. Nie obchodzi mnie, czy macie lewicowe czy prawicowe poglądy. What's important to me To, co jest dla mnie ważne, is that you come here to Chabad of Warsaw on Friday night. że przychodzicie w piątkowy wieczór do Chabadu w Warszawie. Because Shabbat brings us all together. Bo Szabat łączy nas wszystkich. That's just one example. To jeden z przykładów. The more united we are, Im bardziej będziemy zjednoczeni, the stronger we are. tym silniejsi będziemy. And to be honest, for most of us I szczerze mówiąc, dla większości z nas, who are not in the IDF, którzy nie są w IDF w armii Izraela, one of the most important things we can do najważniejszą rzeczą, którą możemy is to just zrobić, strengthen the Jewish community. jest umocnienie społeczności żydowskiej. That's strength. To jest nasza siła. So thank you, Max, for that great Więc question. dziękuję, Max, za to pytanie. Time for one more. Any more question, comment? Czas na jeszcze jedno, jeśli jest. Okay, thank you, everybody. Thank you very much, at least, for the beautiful translation. Much appreciated. Thank you and all the best. For them to judge whether it was beautiful, I'm sorry to say so. Thank you very much. Thank you so much. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Doron. Imię Doron to jest prezent. On dał nam prezent, jego inicjatywa i zawsze kiedy on jest blisko, on proponuje i daruje z jego czas, i mądrość, i doświadczenie, i wiedza. You were good on that story.